pana Michała, który po pierwsze był za naszą wschodnią granicą przez wiele dni, organizuje pomoc dla walczących Ukraińców, ale także ma dla państwa to, co zobaczył, czyli relację zdjęciową z bardzo wielu okolic, które na naszych ekranach od wielu tygodni. To są między innymi rubieże Kijowa, to jest Irpiń, to Makarów. Dzień dobry, panie Michale. Dzień dobry, witam. Co pan widział w tych ostatnich miejscach, w których pan był? Co najbardziej zapada w pamięć? Jak wygląda sytuacja w okolicach Kijowa, które pan odwiedzał? Dokąd da się dotrzeć? Dotarliśmy do samego Kijowa, aczkolwiek przed dojazdem do Kijowa w oczy rzucają się najbardziej zniszczone budynki cywilne, budynki mieszkalne, szkoły, przedszkola bardzo często. W samym Makarowie udało nam się sfilmować, choć też nie do końca, bo nie dostaliśmy takiego pozwolenia, szpital, w którym znajdowali się cywile i żołnierze podczas ostrzału bezpośredniego. Czyli żebyśmy sobie to przenieśli na takie wyobrażenie, na taki polski grunt. Jeżeli mamy aglomerację warszawską, stołeczną, aglomerację śląską, aglomerację poznańską, czyli wielkie miasto, a wokół miejscowości, w których się mieszka, tak zwane sypialnie, które mają swoje właśnie szkoły, które mają swoje instytucje kultury, do których dociera się mniejszymi drogami, mają swoje skrzyżowania, przystanki, remizy strażackie, to wszystko, rozumiem, w trakcie dojazdu do Kijowa nosi ślady ostrzałów ze strony rosyjskich żołnierzy. Zdecydowanie, czy ostrzału, bądź też bezpośrednich starć. Jak funkcjonują w tym wszystkim ludzie? Co widać? Ludzi za wiele nie widać. Została grupa, przynajmniej w tamtych rejonach, w których byliśmy, została grupa obrony terytorialnej złożona z mieszkańców tamtych okolic. Reszta cywilów albo po prostu ich nie ma, nie pokazują się, bądź siedzą w domach lub wyjechali. Przemieszcza się też bardzo mało samochodów. Ten ruch jest mocno ograniczony i też mocno kontrolowany. Czyli te posterunki kontrolne, one regulują, kto jedzie, czy nie są to sabotażyści, czy nie są to ci, którzy pod fałszywą flagą mają wkroczyć i rozpoznać to, co się dzieje po stronie ukraińskiej. Rozumiem, że wielu w tej obronie terytorialnej, wielu mężczyzn powysyłało swoje rodziny na zachód, albo do zachodniej Ukrainy, albo do Polski, czy do Rumunii. Wszyscy o tym mówią, że ich rodziny są bezpieczne w Polsce, za co nam ogromnie dziękują, a oni zostali tam, bo póki tam jest Ukraina, oni też tam będą. To jak wygląda taka możliwość poruszania się? Pan wyrusza z pomocą taką, jak pan jest w stanie zgromadzić dla walczących. Wyrusza pan także ze sprzętem. No i domyślam się, że na kolejnych posterunkach kontrolnych jest cała masa pytań, jest cała masa podejrzeń, bo nikt pana nie zna. Może pan deklarować, że jest Polakiem, ale oczywiście to od kwestii żołnierza na tym posterunku kontrolnym zależy, czy pan pojedzie dalej. Jak to wygląda? Przedostawanie się w okolice Kijowa i poruszanie się na obrzeżach Kijowa. I w samym mieście. Wspomnienie, że jest się Polakiem, pomaga na wstępie bardzo mocno. Zupełnie inaczej reagują. Sami oklejamy samochód polskimi flagami, żeby już wiedzieli, podjeżdżając na te blokposty, że faktycznie jedziemy z Polski. Mówimy, że jest to pomoc humanitarna. No i sprawdzają te samochody, przede wszystkim dokumenty, zawartość samochodów pod kątem broni przede wszystkim. Osłony balistyczne, wiadomo, mamy swoje, więc do tego się nie przyczepiali, ale jest to kontrolowane. Im dalej, im bliżej Kijowa, tym te kontrole są częstsze oraz dokładniejsze. I pewnie pojawia się za każdym razem pytanie, dokąd i po co jedziecie? Skąd, dokąd i po co? Skąd, dokąd i po co? I co mówicie? Mówimy, że jesteśmy z Polski i wieziemy pomoc humanitarną. I wtedy pytają dokąd, a my stwierdzamy, że wieziemy ją jak najdalej dojedziemy. W sensie to jest zazwyczaj zaplecze medyczne, specjalistyczne i też taki game changer, powiedzmy, dużo optoelektroniki, która mocno pomaga w nocnej obserwacji. To pewnie także na tych posterunkach robi wrażenie, że wieziecie tą optoelektronikę, która w nocy daje drugie oczy. Zdecydowanie. No, nie wiedzą, co powiedzieć. Pytają skąd, dlaczego i po co to robimy. Też nie zawsze jesteśmy w stanie odpowiedzieć. Zapewne odpowiadamy, żeby pomóc im, jakby nie było. Oni pewnie też udzielają wam rad. Pewnie się zdarzyło niejednokrotnie. Nie jedźcie tędy, to miejsce omijajcie. O tej porze się zatrzymajcie albo wygaście światło, żeby nie było was widać. Jak wygląda ta taka praktyka? Żebyście dotarli bezpiecznie, dowieźli to, co macie dowieźć i żebyście wrócili być może po kolejny transport.
Zasada koniec języka za przewodnika bardzo mocno robi tam robotę. Oni są naszymi oczami, naszym wywiadem, powiedzmy. Na każdym posterunku pytamy, jak wygląda sytuacja przed nami, na co możemy się natknąć i pytamy o drogę do miejsca, do którego chcemy się dostać. Często pokazują nam objazdy przez kompletnie zniszczoną infrastrukturę. Nie da się przejechać przez, powiedzmy, zawalony most. Zdarzały się też przypadki, że nie przepuścili nas dalej ze względu na to, że Rosjanie, wycofując się z tamtych terenów, zaminowali drogi. Więc też pokazywali nam, bądź też dawali obstawę w pewnym momencie, jakieś krótsze odcinki. Jakkolwiek gorzko to zabrzmi, no to wiele osób zwraca uwagę na to, że ta wojna jest o tyle specyficzna, że to gorzko zabrzmi, ale chyba każdy to rozumie, że to jest taki trochę wartainment na zachodzie Europy, bo w serwisach informacyjnych są grafiki, są opisy, są zdjęcia komentowane przez lepszych lub gorszych ekspertów. A jak wygląda pańska obserwacja? Porównanie Kijowa, który najpierw był przerażony, potem opustoszał, potem objęty godziną policyjną przestał funkcjonować, a teraz słyszymy to także od naszych wysłanników. Troszkę wrócił do takiego funkcjonowania, bo poczuł się o tyle bezpiecznie, że Rosjanie się zatrzymali. To znaczy wiążą wojska ukraińskie, żeby były zaangażowane w tym miejscu, ale bezpośrednich ataków na razie nie ma. Dało się to odczuć. Miasto, kiedy odwiedzaliśmy Kijów, faktycznie to miasto żyje. Ci ludzie nie siedzą pochowani po schronach. Nawet zdarzyły się otwarte knajpy, które dalej działają. Więc nie widać w ludziach takiego bezpośredniego przerażenia. Ich morale naprawdę jest wysokie. Na koniec muszę zapytać pana bo wrócił jest pan teraz w Polsce, domyślam się, że to nie ostatni wyjazd. Kiedy kolejny i jaki kolejny cel, który rejon Ukrainy? Wyjazd niebawem. Rejon ciut dalszy niż Kijów. Ciut dalszy niż Kijów, już na granicy walk. Mniej więcej. Spróbujemy po prostu, tak jak mówię, oni są naszymi oczami i mamy dobrą siatkę kontaktu, więc mamy na bieżąco informacje, gdzie i po co można jechać, a gdzie nie należy jechać. Koniec języka za przewodnika, święta zasada w tym czasie funkcjonowania tych, którzy chcą pomagać, także dziennikarzy. Bardzo dziękuję. Pan Michał, który na Ukrainę wraca po to, żeby pomagać, a słowo optoelektronika, czyli drugie oczy nocą, może państwu tylko uzmysłowić, że ta pomoc humanitarna, ona także obejmuje pomoc tym, którzy walczą. Bardzo dziękuję za tę rozmowę i za wizytę w naszym studiu.